Dzień dobry, mamy 23 tydzień tego roku i w tym tygodniu pracowaliśmy nad apką do tłumaczeń z polskiego na łemkowski, który jest językiem zagrożonym, rdzennym i regionalnym dla Polski i dla Słowacji, dzisiejszej Słowacji. W tym tygodniu pracowaliśmy nad słowem roku, po polsku miejscownik i dopełniacz słowa rok. Zajdźmy do słowników i zobaczmy, co eksperci piszą o tym. Mamy słowo tutaj w słowniku Pierteja rik, czyli rok, w mianowniku, a potem w dopełniaczu roka. Czyli tak to u Pierteja. I to jest jedyny słownik, w którym mamy taką formę na A. Końcówka A. Chociaż w korpusie, czyli w tekstach, w źródłach, na północy, czyli w Polsce, mamy dużo tej formy na A. Bardzo dużo. Przejdźmy do gramatyki Puga. Pug napisał gramatykę języka dla Słowacji. I tutaj u niego mamy w protechu roka, czyli w ciągu roku, czyli na A. Ale to jest jedyny przypadek takiego użycia tego słowa. Reszta to będzie na U, czyli tak. Rik roku, znowu rik roku, rok roku, rik roku. Czyli cały czas rik roku. U Puga nawet. Następnie. U Fotańskiego i Chomiakowe to jest gramatyka języka łemkowskiego dla Polski. I oni w sumie nic nie piszą na tym temacie. Ja nie widzę, żeby coś specjalnie napisali co do dopełniaczy liczby pojedyncze słowa rok. Weźmy do Wańka. Wańko napisał gramatyka dialektów ruszyńskich na Słowacji. I tu cały czas roku na Słowacji. I u niego słowa roka nie wstępuje. Tu mamy słowniczek wsi Bartnego Rygiera. I co u niego się pisze? Toho roku. W tym roku. Ciekawie. U Rygiera mamy formę roku. Tu jest słownik języka łemkowskiego dla Polski pana Duda. I tu mamy rik roku. Jabłor. To jest słownik języka dla Słowacji. Tu mamy rik, forma dopełniacza roku. Co do jednego z tych słowników mamy forma dopełniacza liczby pojedynczej roku, z wyjątkiem słownika Pierteja. A więc postanowiłem, że translator będzie tłumaczyć polskie słowo roku jako roku w formie dopełniacza łemkowskiej, czyli to było załatwione w tym tygodniu. Tu mamy najczęściej używane słowa w języku łemkowskim na Słowacji i to wszystko na zielono jest zrobione czyli w następnym tygodniu będziemy zająć się słowem sód, czyli po polsku są, i może rusyńskiego, czyli ruszyńskiego. Przedstawię się, nazywam się Petro Bordenich-Gleason. Jestem Węgrem łemkowskiego pochodzenia. Urodziłem się pod Waszyngtonem. To są Stany Zjednoczone. I tam się wychowałem, a więc pierwszy język był angielski. Zdobywałem wykształcenie wyższe w Polsce, w Krakowie, na UJ, czyli tam, gdzie się uczył papież Jan Paweł II i astronom
Kopernik, który odkrył, że Ziemia krąży wokół Słońca, a nie odwrotnie. Potem pracował w biurowcu pod Waszyngtonem jako tłumacz języka rosyjskiego w branży naftogazowej. Potem miałem firmę tłumaczeniową. Zajmowaliśmy się tłumaczeniami z polskiego, z rosyjskiego, z ukraińskiego i z szumkowskiego na angielski. Potem pracowałem jako menedżer projektu. Zarządzałem tłumaczami w Waszyngtonie. I teraz jestem programistą, inżynierem i między innymi pracuję nad apką, który już tłumaczy z polskiego na łemkowski. I dla Polski, i dla Słowacji. Jak macie ochotę, to możecie lajkować, czyli polubić video. Możecie udostępnić i może w zamian będziecie dostać polubienia. I możecie się podpisać, subskrybować, żeby dostać takie fajne video. Mam nadzieję, że miesięczne video po polsku. Zazwyczaj robiłem te wideo po angielsku i mam koncepcję, żeby raz to robić po angielsku, a potem raz po polsku, a może potem po węgiersku na przykład. Dobra. Miłego tygodnia i do następnego razu. Trzymajcie się. A też możecie zostawić tam komentarz i wam odpiszę. Dobra, na razie. Hej, pa.